Kotka Lili i klucz do przyjaźni. W malowniczej wiosce otoczonej lasami, pośród pachnących łąk i śpiewu ptaków, mieszkała biała kotka o imieniu Lili. Jej futerko było śnieżno-białe i błyszczące, a zielone oczy mieniły się w słońcu niczym szmaragdy. Lili była znana wśród mieszkańców wioski ze swojego radosnego charakteru i otwartego serca. Zawsze miała czas dla swoich przyjaciół, uwielbiała spędzać długie godziny na zabawie, biegając po łąkach, wspinając się na drzewa i odkrywając nowe zakamarki lasu. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło. Jej najlepsza przyjaciółka niespodziewanie wyprowadziła się do innej wioski. Lili poczuła, jak w jej sercu pojawia się smutek i pustka. Od tamtej chwili, mimo że wciąż otaczały ją inne zwierzęta, czuła się samotna. Brakowało jej kogoś, z kim mogłaby dzielić swoje codzienne przygody i tajemnice. Pewnego popołudnia, kiedy promienie słońca przebijały się przez liście drzew, Lili postanowiła udać się na spacer do lasu. Wędrowała bez celu, zanurzona w swoich myślach, gdy nagle jej uwagę przykuł błysk między zaroślami. Zaciekawiona, zbliżyła się i zauważyła stary, zardzewiały klucz. Był pięknie zdobiony, jakby kiedyś należał do kogoś ważnego, ale wyglądał na zapomniany. Lili podniosła go ostrożnie i przyjrzała się dokładnie. Choć klucz był lekko zniszczony, coś w nim przyciągało jej uwagę. Może ten klucz kryje jakąś tajemnicę, pomyślała Lili. Lili ruszyła w głąb lasu. Wędrowała długo, aż dotarła do dużego, starego drzewa, które stało tam od wieków, zakorzenione głęboko w ziemi. Przy jego korzeniach leżała skrzynia duża, zakryta mchem. Klucz, który znalazła, pasował idealnie do zamka skrzyni, która otworzyła się z cichym skrzypnięciem. W jej wnętrzu Lili zobaczyła mały notes i list. Ostrożnie wyciągnęła oba przedmioty. List był napisany starannym pismem. Drogi odkrywco, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że znalazłeś klucz do skrzyni. W środku znajdziesz notatki, które pomogą ci odkryć prawdziwe skarby przyjaźni. Nie są one materialne, ale głęboko ukryte w sercach tych, których spotkasz na swojej drodze. Wykonuj zadania z notesu, a odkryjesz, jak wielkie znaczenie ma życzliwość i dzielenie się z innymi. Lili była zaintrygowana. Otworzyła notes i przeczytała pierwsze zadanie. Zrób coś miłego dla kogoś, kogo nie znasz dobrze. To było wyzwanie, które od razu wciągnęło Lili. Chociaż była otwarta i przyjacielska, nie zawsze zastanawiała się nad tym, jak mogłaby pomóc innym, szczególnie tym, z którymi nie miała bliskich relacji. Z nowym postanowieniem zdecydowała, że już tego dnia spróbuje zrealizować zadanie. Idąc dalej, spotkała starego jeża, którego znała tylko z widzenia. Zawsze był samotny i wydawał się bardzo zamyślony. Tym razem wyglądał na jeszcze bardziej zmęczonego i smutnego niż zwykle. Lili zatrzymała się i podeszła do niego. Dzień dobry, panie jeżu, powiedziała łagodnie. Wyglądasz na zmęczonego. Czy mogę ci jakoś pomóc? Jeż spojrzał na Lili zaskoczony, ale po chwili jego twarz rozjaśniła się w lekkim uśmiechu. To bardzo miłe z twojej strony, Lili. Właściwie miałem ostatnio trudne chwile. Mój domek w lesie został zniszczony przez burzę i nie mam gdzie mieszkać. Słysząc to, postanowiła, że pomoże jeżowi odbudować jego dom. Nie tracąc czasu, ruszyła do wioski i poprosiła inne zwierzęta o pomoc. Wkrótce wszyscy od wiewiórek po ptaki zebrali się, by wspólnymi siłami odbudować dom jeża. Praca była ciężka, ale dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu dom szybko stanął na nogi. Jeż był niezwykle wdzięczny, a Lili poczuła, że zrobiła coś naprawdę ważnego. Wtedy przypomniała sobie o notesie. Gdy wróciła do domu, otworzyła go i zobaczyła kolejne zadanie. Znajdź coś, czym możesz podzielić się z innymi.
Lili zastanawiała się przez chwilę. Co mogłaby dać swoim przyjaciołom? Coś, co sprawiłoby im radość i pokazałoby, jak bardzo ich ceni. Po dłuższym namyśle postanowiła zrobić piękne, kolorowe wstążki. Przez wiele dni pracowała nad nimi, starannie dobierając kolory i wzory. Kiedy wstążki były gotowe, podzieliła je między swoich przyjaciół. Wszyscy byli zachwyceni nie tylko dlatego, że wstążki były piękne, ale także dlatego, że Lili włożyła w nie swoje serce. Wkrótce wszyscy mieszkańcy wioski nosili wstążki i czuli się wyjątkowo. Dzień po dniu Lili realizowała kolejne zadania z notesu, ucząc się, jak ważna jest życzliwość, pomoc i dzielenie się z innymi. Z każdym wykonanym zadaniem jej życie stawało się coraz bardziej pełne radości i nowych przyjaźni. Z czasem Lili odkryła, że prawdziwe skarby nie są ukryte w skrzyniach ani materialnych przedmiotach. Skarby te to miłość, przyjaźń i życzliwość, które rozkwitają, gdy dzielimy się sobą z innymi. Kotka Lili nigdy więcej nie czuła się samotna. Klucz, który znalazła, nie otworzył jedynie starej skrzyni, otworzył przed nią serca innych, a przede wszystkim jej własne.